Cześć, z tej strony Tomek, Workshop 18. Ze mną Mateusz, Jeep Cherokee XJ, Hyundai Santa Fe. Dzisiaj chcemy opowiedzieć Wam troszeczkę, dlaczego jeden z tych samochodów wynika z drugiego. Chcemy opowiedzieć o tym, co mamy w Jeepie, w jakim jest aktualnie stanie. Chcemy się troszeczkę przejechać tutaj po terenie po to, żebyśmy za jakiś czas mogli porównać, co udało nam się z tym autem zrobić w stosunku do stanu, w którym jest teraz. Znaczy przede wszystkim ten Jeep nie jest w ogóle przejrzany, więc jest spora szansa na jakieś efektywne wystrzały dzisiaj przegubów albo dyferencjałów. Aczkolwiek do tej pory to się zdarzyło 3 razy w Hyundai'u i właśnie to jest powód jakby zmiany auta. Tak jest. Tak naprawdę Hyundai zawodził w podobnych warunkach jak te tutaj dzisiaj, więc przy odrobinie szczęścia jest szansa, że będziemy świadkami nawet nie jednego wystrzału, a dwóch. Tak, do tej pory udało się w Hyundai'u uszkodzić łapę tylnego dyferencjału i 2 razy zmielić wieloklin i raz przekładnię wielokątową taką na wyjściu z silnika, także... Nową zabawką Mateusza jest widoczny w tle Jeep Cherokee, co do którego mamy dosyć szeroko zakrojone plany. Generalnie w tej chwili samochód jest praktycznie seryjny. Mówię praktycznie, bo jest kilka drobnych modyfikacji, które w zasadzie takich eksploatacyjnych, które udało się zrobić od czasu zakupu. Tak, to jest generalnie seria. No to tutaj naprawdę tak naprawdę jeszcze nic nie zrobiliśmy oprócz elektryki. Tu jest po prostu przerobione te fuselinki, które są w Renixach, czyli takie kawałki przewodu, które zastępują normalny bezpiecznik cywilizowany. To tutaj są po prostu już cywilizowane bezpieczniki, bo z tym był problem. I tak naprawdę tyle. No, mamy Renixa 4.0 z gazem, ze skrzynią AW4 automatem. Klasyka. To jest generalnie seria. Na dodatek, tak jak mówiłem, nieprzejrzana, czyli tam coś już są jakieś luzy, z przodu wyje most, także... To jest po prostu baza do projektu. W planach mamy kompletną przebudowę zawieszenia, mostów, tak naprawdę konwersję hamulców. Oczywiście zajmiemy się też tematem chłodzenia, chłodnica wody, chłodnica oleju skrzyni biegów, chłodnica wspomagania. Także można powiedzieć, że dosyć kompleksowy zakres przeróbek. Na celu mamy zbudowanie auta tak naprawdę wyprawowego. Od razu zaznaczamy, to nie będzie typowa zmota, nie będzie wywalania środka, środek zostanie praktycznie seryjny. Chcemy po prostu zrobić fajne, dzielne terenowo auto. Tak, znaczy auto, które wygląda w miarę seryjnie, to po prostu jest lepsze w terenie niż seryjnie, czyli blokady, zawieszenie, takie typowe. No i chcemy troszeczkę ucywilizować prowadzenie. Mam nadzieję, że na dzisiejszych filmach będzie widać to na czym nam zależy, żeby Wam pokazać. To znaczy Jeep jest z 89 roku, a w trakcie jazdy bardziej kojarzy się z samochodami takimi wczesnopowojennymi. Kojarzycie na filmach ruchy kierownicą rzędu 180 stopni luzu na wieńcu. To też będziemy chcieli wyeliminować. Chcemy zrobić z tego samochód, który jest dzielny terenowo, ale jednocześnie da się nim wcelować w czarne, jak to się fachowo mówi. Tym autem normalnie po autostradzie, tak że czujemy, że on nas jeszcze nie chce zabić, to jest jakieś 100 na godzinę. Przy tak 120 to już wiemy, że jak coś nam wyleci, to możemy nie dać rady opanować po prostu, no bo jest duży ten luz. I to jest tak chyba seryjnie, mam wrażenie, połowa tego luzu to jest seryjny luz, połowa to jest jakieś zużycie. W Hyundai'u nie jest też jakoś rewelacyjnie, bo też jest to SUV, ale no tam się normalnie da jechać, nie wiem, 140, 160 i to auto nie chce nas zabić. Także na przykład na długą trasę, na jakąś Albanię czy Rumunię, o dziwo wybrałbym na tym etapie tego Hyundai'a, bo to jest diesel, więc jakby on pali niedużo stosunkowo, nie trzeba często tankować, no i prowadzi się cywilizowanie, a tym autem jechać na przykład 2000 km to mogłaby być męka, tym bardziej, że to jest gaz, więc no tam co 200-300 km trzeba tankować, a tam to załóżmy 600-800. To prawda, tak. Wiadomo, oczywiście na wstępie zdajemy sobie sprawę z różnic w budowie układów kierowniczych tych dwóch samochodów, natomiast mamy na celu uwspółcześnienie układu, który możemy znaleźć w Jeepie na tyle, ile to jest możliwe, wyeliminowanie wad fabrycznych i po prostu sprawienie, że jazda po ulicy przestanie być walką o życie. Praktycznie seryjny Hyundai Santa Fe, 2015 rok, 2.2 diesel. Jeżeli chodzi o silnik, skrzynię biegów, żadnych problemów. Auto generalnie nawet w użytkowaniu rajdowym po prostu działało.
Jeżeli chodzi o modyfikację, troszeczkę wyższe sprężyny zawieszenia, płyta pod silnik i płyta pod zderzak tylni, po prostu żeby ograniczyć szansę zerwania zderzaków w terenie. Te rzeczy działały. Jedyna rzecz, która tak naprawdę regularnie zawodziła, to przeniesienie napędu, szczególnie skrzynia kątowa. No i jak się później okazało, też mocowanie tylnego dyferencjału, które po prostu w trakcie rajdu pękło, rozpołowiło się i trzeba było to ratować. Co się stało? No, zawiesiłem się na brzuszku. Na progu. Oto jest dobry powód, po co są progi, znaczy po co w Jeepie będziemy robić progi, bo tutaj już pewnie jakaś spinka poszła. Słowem podsumowania, te dwa auta dzieli pokoleniowa przepaść. Santa Fe jest samochodem stworzonym do jazdy po asfalcie z możliwością jazdy w terenie, podczas gdy Jeep XJ na asfalcie budzi raczej skojarzenia z maszyną rolniczą, pokazując pazur dopiero po zjeździe z utwardzonej drogi. Wierzymy, że jesteśmy w stanie zdecydowanie polepszyć zarówno właściwości terenowe Jeepa, jak i sprawić, że jazda nim po drogach utwardzonych będzie bardziej przypominać prowadzenie współczesnego samochodu. Tym samym rozpoczynamy największy projekt w naszym motoryzacyjnym życiu, a Was gorąco zapraszamy do śledzenia naszych poczynań. W następnym odcinku zobaczymy się już w garażu, gdzie zaczniemy odkręcać pierwsze śrubki. Do zobaczenia!